Cześć, witajcie na kanale Tort. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Dobrze, wracamy po przerwie do naszego obrazu. Teraz spróbujemy go już dokończyć. Zaczniemy od płotu. Nasz płot poprawimy sobie drugą warstwą, ciemnym brązem z czarnym. Zacznę od tych miejsc tutaj na końcu, spróbujemy je zrobić cieniutkie. W tym celu należy pobrać troszkę więcej wody. Bo jeżeli byłoby za mało wody, to na pewno nie wyjdzie nam to cieniutkie. Tylko farba będzie losowo zostawiana w różnych miejscach, które są niepożądane. Więc często tutaj w wypadku szkicowania cienkich linii trzeba pobierać wodę. Pędzel musi być cały czas dobrze zwilżony. Im bliżej nas, tym oczywiście linie będą coraz grubsze, a niektóre z nich będą wystawały troszkę bardziej do góry. Tutaj jeszcze jedną też bym podniósł delikatnie w górę. Nie wszystkie też będą idealnie równe, dlatego że jest to sobie jakiś wiejski płotek. Byłoby aż dziwne, gdyby wszystkie były perfekcyjnie równo ułożone. I znowu farba mi się delikatnie szarpie, pobieram wodę. Tu robimy tą najdłuższą deseczkę. I kontynuujemy dalej już do końca. Pozostaje nam zrobić te łączenia. Tutaj też coraz pomału grubsze, więc coraz bardziej naciskamy tym pędzlem. Dobieram wody i robimy już do końca. I jeszcze jedno drugie włączenie. Coś jest tak mocno daleko, nawet nie trzeba zaczynać od samego początku, tylko zaczniemy tak trochę dalej, bo resztę równie dobrze mają prawo zakrywać te trawy. Płotek jest gotowy. Oczywiście jeszcze teraz nałożymy na niego światła w odpowiednich miejscach, ale sam szkic płotka jest gotowy. Światła nałożymy takim szaro-niebieskim kolorkiem, który zrobimy z brązu, bieli i niebieskości. I światła tak samo analogicznie jak te domy, one są trochę podświetlone z tej strony, więc też z tej strony będziemy nakładać te światła. Ten płotek będzie wyglądał na bardziej trójwymiarowy dzięki temu. A nakładając światło po całości i nie omijając tych łączeń, zobaczcie, tworzymy też taki efekt, że te deski łączące są za tym płotem.
Tu, gdzie chcemy, żeby światło było mocniejsze, zawsze możemy dobrać jeszcze troszkę więcej bieli i przejechać drugi raz. Dobrze, jeszcze w kilku miejscach na łączeniach nałożymy światło od góry. Tylko tym razem już pomiędzy tymi pionowymi deseczkami, żeby wciąż był ten efekt, że te łączenia są za tym. Dobrze. Taki płotek jest zdecydowanie już wystarczający i fajny. Ewentualnie jeszcze na sam koniec zobaczymy może kilka najmocniejszych świateł. Teraz przechodzimy do naszego ulubionego narzędzia, szpachelki. Szpachelką będziemy wzmacniać na pewno światła na niebie. Więc w tym celu wyciskam biały. Dużo bieli, dlatego że szpachlą, jak wiecie, pracujemy na grubo. I zaczniemy może od tych takich ciemnych chmur, które chciałbym, żeby stały się trochę jaśniejsze. Mieszam biały z tymi rudymi kolorkami. O, i na razie wstępnie będziemy rozjaśniać te chmury. Nadamy tutaj też trochę takiej mocniejszej tej ekspresji. Oczywiście w niektórych miejscach warto też z powrotem trochę przejść w niebieskości. Tutaj już delikatnie, tylko brzegiem szpachelki porobimy pojedyncze chmurki. Przy samym domku też można by było troszkę przejechać. Wróciłem komin, ale mogę to bez problemu zdjąć palcem. I przechodzimy do góry. Na górze zrobimy pomieszanie tych dwóch kolorów. Do tego błękitu dodamy jeszcze rudości i bieli. I na grubo staramy się wzmocnić te chmury. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, chciałem zostawić cień. Teraz będzie mi go zdecydowanie łatwiej wzmocnić szpachelką. Takimi ciemniejszymi, mocnymi plamami. I przechodzimy dalej do troszkę jaśniejszych. Do brzegu spróbujemy sobie przejść poprzez rudy i brąz do trochę ciemniejszych tych chmurek. I z powrotem połączymy je ze sobą. U góry znowu wchodzimy delikatnie w rudości.
Zostawimy też oczywiście trochę tego nieba namalowanego pędzlem. Nie będziemy całości robić szpachlą, ale jakiś fragment zrobimy oczywiście, żeby wzmocnić te nasze najmocniejsze kontrasty. I do dołu dodamy tym razem dla przełamania też żółtej ochry. Możemy też troszeczkę nałożyć śladów tutaj. Sam spód już znowu w szarościach, dodamy bieli. I mamy fajne, wzmocnione niebo. Teraz tak samo wzmocnimy sobie trochę te nasze roślinki. I trzymamy się tych kolorów co wcześniej, czyli dodaję do tej ultramaryny troszkę tej żółtej ochry. Tam, gdzie ma być jaśniej, to oczywiście więcej. I delikatnie nakładamy w niektórych miejscach szpachle. Na brzegi nawet można trochę bieli, jako takie mocne światło. Tak samo zrobimy w przypadku tych drzew. To ostatnie drzewko ma być ciemne, ale też je troszeczkę zaakcentujemy szpachlą. Dobrze. Przejedziemy sobie delikatnie po tych daszkach. Też takimi wzmacniającymi kolorkami. Tutaj nie będziemy tego tak naprawdę jakoś bardzo szpachlować, tylko dosłownie te miejsca, które byśmy chcieli najbardziej rozjaśnić i wzmocnić. Wymieszamy sobie to z bielą. I poprawimy tylko ten cień. W ten sposób tak naprawdę cały nasz obraz będzie się trzymał kupy. I przechodzimy do tych wszystkich pierwszych planów. Muszę sobie oczywiście uzupełnić moje farby, bo już na tą grubą szpachlę wykorzystałem naprawdę duże pokłady farby. Wyciskamy żółtą ochrę, biały. Znowu troszkę ultramaryny. Rudy. Tym razem też żółty i czerwony. Będziemy sobie kontrastować te najmocniejsze punkty, więc potrzebujemy mocnych kolorów. Zieleń. I zaczynamy zabawę. Wytrę sobie moją szpachlę. I tak, zaczniemy od rozjaśnienia tutaj
tych trawek na tej górce. Chciałbym, żeby one były jaśniejsze, więc połączymy sobie żółty z białym oraz z tą żółtą ochrą. I dodamy, zobaczcie, brzegiem szpachelki jaśniutkich, mocno kontrastowych trawek. Ten obraz nam ożyje. Zejdziemy sobie troszkę w dół. Dorabiam farby, te same kolory. I do dołu coraz bardziej w brązy oraz rudości. Tutaj troszkę przesadziłem, więc użyję sobie tych kolorków w tych miejscach, bo są za ciemne na górę. Wytrę szpachlę i odświeżymy kolorek. Dodamy tylko tej rudości. Znowu troszkę żółci. I mamy fajnie wzmocnioną kolorystycznie tą górę. Teraz zrobimy dokładnie to samo tutaj. Mocna żółć, nawet z bielą. Tutaj, gdzie sobie zaznaczyliśmy wcześniej delikatnie tym pędzlem. To będą takie nasze najmocniejsze prześwity z tej trawy. I w innych pustych miejscach mieszanka tych dwóch kolorów. Rudego i żółtej ochry. I też staramy się trochę zaznaczyć, że są to pewnego rodzaju trawy. Delikatnie wyszarpując je do góry lub w dół, w zależności od sytuacji. Teraz ta trawa wręcz płonie. Tym razem użyjemy czerwieni z żółcią do naszych najmocniejszych, najbardziej pomarańczowych miejsc tutaj, o, w tym narożniku. I zanim przejdziemy już do tego całkiem pierwszego planu, to jeszcze użyję tej najmocniejszej żółci z pomarańczem tutaj delikatnie na tym dachu. I porobimy jeszcze delikatne prześwietlenia na tym. Przejdziemy tylko z powrotem do ciemnych. Dobrze. Jeszcze końcówką szpachli mogę zaznaczyć delikatnie te okienka, żeby już były takie mocno przyciemnione i trzymały się tej szpachli. I
Teraz zabierzemy się za drogę. Poprawimy sobie kolejną warstwą drogę. Tutaj widzicie, mieszam biel z tymi kolorkami brązowymi i szarościami i poprawiamy kolejną warstwą tą drogę. Aż dojdziemy do przodu, który jest tutaj trochę ciemniejszy. Wyjmę znowu to płótno na wierzch, bo już jestem na samym dole, będzie mi trochę łatwiej pozakrywać te miejsca. I boczki miały być ciemniejsze. Tutaj dodamy więcej brązów. Na grubo pobieramy farbę oczywiście. Tu jeszcze troszkę zaznaczymy cienia przy tych trawkach i płotku. I przechodzimy do tych trawek oraz tych, zbliżając się tym samym pomału do końca. Robimy sobie kolorki, oczywiście takie jak wcześniej, tych naszych zieleni, czyli ultramaryna z brązikami. Zaznaczamy sobie tutaj tą trawkę też szpachelką. Tam, gdzie chcemy, żeby ona trochę bardziej wystawała, była trawiasta, to ją możemy trochę wyszarpać. I tutaj oczywiście trzymamy się tych mocnych cieni, więc jak chcemy coś zrobić szpachlą, to też dokładamy sobie czerni i tej ciemnej ultramaryny. Aż znajdziemy trochę na płotek tymi krzakami. Dobrze, i zostaje nam właściwie przód w tym wypadku. Tutaj też zaznaczymy sobie w niektórych miejscach trochę tych trawek, żeby to się ładnie wszystko ze sobą łączyło. Ultramaryna z zielenią. Parę bielszych miejsc. Sugerujących roślinność. Możemy to też powstukiwać w ten sposób. I porobimy sobie boczkiem szpachelki, takie wystające trawki z przodu. Szpachelkę trochę zwilżę wodą, będzie mi łatwiej operować. I robimy piękne z przodu krzaczki. To będzie nasz pierwszy plan. Staramy się ich tu troszkę naprodukować, bo to już jest naprawdę blisko nas. Więc powinniśmy widzieć tutaj różnego rodzaju detale. Często pobieramy wodę i dokładamy farby. I wypełniamy cały pierwszy plan fajnymi detalami.
Tak samo z tej strony możemy zaznaczyć, że też coś się dzieje, też pojawiają się jakiegoś rodzaju te krzaczki. W końcu szpachelki zasugerujemy też delikatne w tych miejscach. Dobrze. Ostatnią rzeczą, którą chcę, żebyśmy zrobili, tak naprawdę, to będzie jeszcze wzmocnienie troszeczkę szpachlą kilku świateł najmocniejszych na tym płotku. Też sobie boczkiem szpachelki, zobaczcie, tylko dosłownie dotkniemy ten płotek. Wtedy on cały, już ten obraz będzie pięknie spójny. Wezmę sobie tylko tą drugą szpachelkę, dlatego że tamta jest trochę za długa i jest dłuższa niż w ogóle te deski. Więc będzie mi trudno precyzyjnie zrobić to, co chcę. I bielą przemieszaną delikatnie z żółcią lub żółtym brązem wzmacniamy w kilku miejscach światełka. Możemy jeszcze w paru miejscach na te krzaczki też nałożyć bokiem tej szpachelki światło. I obraz jest gotowy. Mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się na kolejnej lekcji. Do zobaczenia.